Bo jesteśmy jakby skazani, decydując się na taki model abonamentowy, jesteśmy po prostu skazani na firmę zewnętrzną, tak? Jeżeli ta firma się nie zeskalowała, nie przygotowała się na sytuację, którą Tak, nie ma jest, gwarancji, tak? więc będziemy traktowani tak jako po prostu, nie jako człowiek, ale po prostu jako kolejny problem do rozwiązania, tak? Czyli tam 25. osobę, która ma problem po prostu z koszykiem. Może teraz w tym takim cyfrowym świecie, w tym świecie internetowym, może wartością będzie po prostu człowiek, tak? Czyli telefon do normalnego człowieka, nie do systemu. Znaczy przewagą konkurencyjną może być, że czasami płaci się więcej zapłacić, ale mieć jakby przełożenie, a nie wylądować gdzieś w formularzu. Jeżeli chodzi o takie wartości uniwersalne, to jest szacunek dla drugiego człowieka po prostu. Szacunek dla drugiego człowieka. Szanuję ludzi i po prostu chcę budować i buduję swoją firmę na takich zdrowych fundamentach. Czyli Partnerami kanału są Ekspert, Biuro Rachunkowe, Współka.pl, Warszawska 6, Wirtualne Biuro, Szkoła Spółek, Współpracownia.pl. Linki do partnerów w opisie materiału. witamy serdecznie. Nazywam się Paweł Makowiecki. Tutaj dzisiejszy mój gość Andrzej Niemira. Witam Państwa. Andrzej reprezentuje w sumie trzy firmy, ale tutaj dwie firmy, w których pracuję na co dzień. To jest firma Nolantec i firma Altrasem, które zajmują się marketingiem internetowym, pozycjonowaniem w internecie. Ja pracuję w firmie Współpracownia, ale także tutaj razem z Andrzejem i też jakimiś naszymi przyjaciółmi założyliśmy w tej chwili nową też jakby firmę, która nazywa się Agencja Rozwoju Metropolii Białostockiej. To jest ta przestrzeń, w której w tej chwili się znajdujemy. Cowork. Taki trochę cowork, trochę też jakby taka instytucja, która będzie no tak jak starego tego rzymskiej tradycji fundowania instytucji publicznych przez osoby prywatne, więc to jest instytucja założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. I teraz jest tak, może przypomnę jakby zasady naszego spotkania. Więc pierwsza zasada jest punktualność. Zaczynamy teraz punktualnie o godzinie 13, kończymy punktualnie o 13:30. Druga zasada jest taka, że na bieżąco można zadawać pytania. Cała nasza rozmowa polega na tym, że my wcześniej też we współpracowni mieliśmy bardzo dużo takich albo mentoringów grupowych, nawet prowadzonych właśnie to w formie Open Coffee. To także się poznaliśmy z Andrzejem, albo takich prowadzonych 1 na 1, a teraz mamy taką formę hybrydową, czyli tak my sobie tutaj z Andrzejem rozmawiamy, mamy intymną rozmowę, mamy swoje tematy, ale też gdzieś tam są osoby na wizji. Jeżeli są jakieś pytania do nas, to na tym live'ie chętnie się do tego odniesiemy. Andrzej, czy coś namieszałem w tym? Nie, może tak przybliżę, jakby czym się zajmuję. Generalnie szeroko rozumiany marketing internetowy. Ja osobiście jestem specjalistą od pozycjonowania, ale jako firma kompleksowo obsługujemy, raczej pomagamy przedsiębiorstwom zaistnieć w internecie, czyli troszeczkę... A to są jakby przedsiębiorstwa jakiejś branży, czy to są właśnie sklepy internetowe? Nie, kiedyś? To są i firmy produkcyjne, i sklepy internetowe, i te firmy, które teraz w czasach jakby pandemii przenoszą swoje biznesy do internetu, bo taka potrzeba się pojawiła, albo po prostu jest to przymus, tak? W niektórych przypadkach jest to po prostu konieczność. Ja opowiem może taki jeden dowcip, że każdy problem da się rozwiązać skończoną ilością inżynierów, tak? Czyli jak jest za duży problem, to się dzieli go na kawałki, jak te kawałki są za duże, to się dzieli jeszcze na mniejsze i tam jeżeli się da to na inżyniera, inżynier skupia się na rozwiązywaniu problemów. Z drugiej strony humanista skupia się na tym, żeby zadawać pytania. I to jest jakby podstawowa rola humanisty, że dobrze postawione pytanie to już jest 50% odpowiedzi i potem ta skończona ilość inżynierów może to rozwiązać. No właśnie, więc humanistów trzeba mało, ale takich genialnych, a inżynierów każdą ilość można przyjąć. Więc to kim jesteś? Inżynierem, humanistą? Humanistą. Tak, mam background humanistyczny. Przez wiele lat projektowałem i tak zaczynałem przygodę z internetem. Tutaj mogę nieskromnie się pochwalić, że pierwszą stronę internetową wykonałem w 1997 roku. To już jest prawie 23 lata temu. Na pajączku pisane. Tak, w czystym HTML-u, w CS-ie, więc ta przygoda jakby z internetem trwa u mnie już od 23 lat. Teraz osobiście już nie koduję, choć też jestem front-end deweloperem, tak, to trzeci mój zawód. Generalnie to pozdrawiam Koło Naukowe Politechniki Białostockiej, kolegów z Koła Naukowego, które nieformalnie... Kolega frontendu. Tak, kolegów z frontendu, które nieformalnie te koło od 5 lat już prowadzę.
I dalej się spotykamy, tak, dalej wymieniamy się doświadczeniami związanymi po prostu z pracą, tak, bo każdy z nas pracuje w zawodzie mniej. Co jeszcze? Ja opowiem, tak jak sobie my się spotykamy już od iluś lat, tak poznaliśmy się właśnie na Open Coffee i pamiętam, ja na początku, no właśnie w latach 90. zapałem się na harcerstwo i tam było, no czego, punk rocka słuchaliśmy, ja mówię o punk rocku, a Andrzej, co ty wiesz o punk rocku? I tutaj opowiada, jak tutaj lokalna scena punk rockowa żyła w Białymstoku. Tak, punk rockowa, metalowa, tak, tutaj. To się działo się. Tak, ale w międzyczasie też były te komputery, czyli Atari, Amiga, tak, czyli po prostu, no, można powiedzieć, że jakby przez to, że kiedyś to była zabawka, tak, ale tak wracając do Atari, no na Atari pisałem pierwszy kod, tak jakby w Basicu, tak, pierwszy for, pierwsze Hello World, ogólnie tak, teraz jak bardzo modne, no Amiga była dosyć poważnym już komputerem, dało się nad tym pracować. I dopiero jak PC od Pentium dopiero się... Wczoraj widziałem, mój kolega, pozdrawiam Piotrka, odkopał swoją starą Amigę. Brawo, 500. Tak, dokładnie, więc zaczął znowu sobie coś cisnąć i programować, ale jakby całe nasze spotkania są o strategii biznesu. Strategia biznesu, czyli to jakby wyboru tych takich najtrudniejszych, najważniejszych rzeczy w organizowaniu firmy i w tej chwili taką rzeczą, która w obszarze strategii biznesu jest kluczowa, której tak doświadczamy wszyscy, jest cyfryzacja. My końcówkę pierwszego sezonu poruszaliśmy to i to widać już było wiosną, jak ta cyfryzacja w pandemii bardzo przyspieszyła, ale teraz, kiedy jesteśmy już na jesieni, już w sumie zbliża się zima, dopiero widzimy tego owoce. Skalę. Tak, skalę. Czytając tam ostatni raport McKinsey, który odnosił się właśnie do tych liderów, tych czempionów cyfryzacji, wyszło na to, że cyfryzacja w Polsce, jakby tempo cyfryzacji przyspieszyło 2,5-krotnie. W tej chwili tam za samej wiosny tam oni szacowali 3,5 miliona osób kolejnych stało się jakby użytkownikami cyfrowych usług, czyli pewnie tam kupno na Allegro, jakichś banków cyfrowych i tak dalej, więc chyba żniwa. Po części tak, ale również jakby dylematy z tym związane, bo tak duża skala rodzi pewne problemy. Jeżeli tak sobie weźmiemy na warsztat duże firmy, tutaj będę mówił o usługach SaaS-owych, czyli na przykład firma, która chce... SaaS-owych, czyli te usługa, internet jako... Tak, po prostu na przykład sklep internetowy w abonamencie, tak? Czyli po prostu firma nie wie albo nie ma takich budżetów, żeby budować sklep swój jakby specjalnie dedykowany pod firmę, jakby chce przetestować, czy w ogóle internety zadziałają w przypadku, więc ja wtedy proponuję, żeby firma sobie skorzystała z oprogramowanie jako usługę. Tak, po prostu jest to tańsze na początku, szybsze do wdrożenia, oczywiście ma swoje wady. No i teraz, jak się okazuje, te firmy również mają żniwa, więc wadą jest na przykład to, że firma człowiek tak jakby jest traktowany, jego problem, czyli coś mi nie działa, tak, koszyk, płatność, integracja z kurierem, nagle się okazuje, że jestem ticketem, jestem 27 w kolejce i może za 3 dni ktoś się zajmie. Nie. A może po prostu nie, tak? I jeżeli biorę za telefon, to nie mam z kim rozmawiać. To bardzo fajna historia. Tydzień temu, bo to jedliśmy tutaj sobie obiad, zamówiliśmy meksykańskie jedzenie tutaj w Galerii Jurowieckiej, poszedłem je odebrać i tam zacząłem rozmawiać z właścicielem i właściciel opowiada taką historię, mówi, że no faktycznie w tej chwili tam jest 90 parę procent całego obrotu, to jest wszystko dostawy, dowozy i mówi, że on jest na wszystkich platformach, jest no tam na Uber Eatsie, na Pyszne, na tym Glovo i mówi tak, na jednej platformie przestało go wyświetlać. W sensie, jak nawet wybierze się tam meksykańskie jedzenie, po prostu gdzieś go nie ma, zniknie. No i tam pisze ticket, no i on sobie gdzieś zginął w chmurze, no i sobie może pisać ticket. Na drugiej platformie, jak się dodaje jego jedzenie do koszyka, to się zlicza podwójnie cena. I znowu też nie ma co robić, no nie? Więc w którymś momencie z jednej strony to jest jakby ogrom biznesu, który w tej chwili to mu daje, a z innej strony ciężko się przewalczyć, jak nie masz, nie wiem, też oprócz tych korzystania z dobrodziejstwa tych wszystkich kanałów, które generują ci klientów, nie masz własnych. Tak, no bo jesteśmy jakby skazani, decydując się na taki model abonamentowy, jesteśmy po prostu skazani na firmę zewnętrzną, tak? Jeżeli ta firma się nie zeskalowała, nie przygotowała się na sytuację, którą tak, nie ma gwarancji, tak? Więc no, będziemy traktowani tak jako po prostu, nie jako człowiek, ale po prostu jako kolejny problem do rozwiązania, tak? Czyli tam 25. osobę, która ma problem po prostu z koszykiem. No.